Cześć! Witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Witam Was dzisiaj z województwa lubuskiego. Jesteśmy niedaleko granicy z naszym zachodnim sąsiadem, z Niemcami, a mamy tutaj przyjemność budować pierwszy w Polsce dom Space Smart o powierzchni zabudowy 70 m². Dom ten jest parterowy i tak jak wspomniałem, jest to pierwszy tego typu dom wybudowany w Polsce. On jest w trakcie budowy i dzisiaj Was zapraszam na taki roboczy odcinek, w którym pokażę Wam ten dom w trakcie budowy. Nie przedłużam, zapraszam do oglądania. No dobra, no to idziemy w takim układzie bliżej pod budynek i opowiem Wam trochę na temat tego domu, który tutaj właśnie budujemy. Dzisiaj jest dużo ludzi na budowie, dużo się dzieje, także zobaczycie taką budowę, jak ona wygląda w prawdziwym świecie, a nie tylko i wyłącznie w świecie, gdzie te wszystkie domy już pokazuję Wam często po prostu już wykończone. Także zobaczycie dzisiaj od kuchni, jak to wszystko wygląda. Na pierwszym planie tutaj mamy jedno z najważniejszych naszych narzędzi, piłę, która jakby pozwala nam te wszystkie nasze domy po prostu budować. Co do samego budynku, dom ma 10 metrów długości i 7 metrów szerokości, a w najwyższym punkcie, tu gdzie kalenica, wysokości ma 6 metrów. Podejdziemy bliżej, pokażę Wam, jak wygląda ta elewacja. Elewacja jest wykonana ze świerku skandynawskiego i tutaj inwestorzy wybrali taki jasny kolor, wręcz, że tak powiem, wpadający w taką biel, ale nie do końca. To bardziej jest taka kawa z mlekiem i tak ta elewacja się tutaj prezentuje. Co do jeszcze samego budynku. Inwestorzy tutaj dokonali pewnych modyfikacji w tym budynku, ale o tych modyfikacjach powiem Wam, jak będziemy w środku, bo je najlepiej widać właśnie wewnątrz budynku, bo dotyczą one zmian w niewielkiej, w sumie jednej zmianie w układzie parteru tego budynku, porównując z tym, co mamy na stronie internetowej. Budynek wykonany jest na ocieplonej płycie fundamentowej i co istotne, taka ciekawostka, tutaj na tej działce w okresie przedwojennym i krótko po wojnie, wszędzie gdzie tutaj widzicie, był staw i ten staw został tutaj zakopany. Stąd warunki gruntowe tutaj na tej działce były wyjątkowo trudne. Trzeba było tutaj wymienić naprawdę dużą ilość ziemi pod tym budynkiem, żeby w ogóle móc go wybudować. Także nawet w takich trudnych terenach domy szkieletowe mogą bez problemu powstawać, natomiast wymagało to dostosowania płyty fundamentowej do warunków właśnie tych konkretnych gruntowych, które na tej działce tutaj po prostu panowały. Z tej strony mamy tutaj okna. To są okna od jednej sypialni, a tutaj są okna od drugiej sypialni w tym domu, bo tutaj planowo są 3 sypialnie, natomiast inwestorzy zdecydowali się jedną z sypialni usunąć, która jest z tamtej strony i w jej miejsce zrobić aneks kuchenny kosztem właśnie tego pomieszczenia. Także docelowo ten projekt, który Wam dzisiaj pokazuję, to on ma tak naprawdę na powierzchni 70 metrów powierzchni zabudowy, aż 3 sypialnie, łazienkę i aneks kuchenny. I do tego jest też wygospodarowane miejsce na szafę. Także na niewielkiej powierzchni zabudowy, w przypadku domu parterowego, a na tym zależało naszym inwestorom, żeby był to dom parterowy, udało się projektowo zmieścić aż 3 po prostu niezależne sypialnie, łazienkę i salon z aneksem kuchennym. Natomiast tak jak mówię, tutaj inwestorzy zdecydowali się na tą lekką modyfikację. Tutaj mamy wyjście na zewnątrz, na taras. Tu przed domem będzie taras, bo ta działka ciągnie się tam daleko, tam gdzie te drzewa widzicie, to ta działka jeszcze tutaj jest inwestorów. W latem tutaj jest naprawdę bardzo ładnie. Także jak inwestorzy sobie tutaj zrobią taras, no to na pewno będą miło sobie na nim mogli spędzać czas. Jeżeli chodzi o to wyjście na taras, to tutaj mamy takie okna. Te okna mogą być klasyczne, czyli otwierane do wewnątrz budynku. Mogą być też w systemie odstawno-przesuwnym. Okna są 3-szybowe, 6-komorowe. 3-szybowe to oznacza, że mamy tutaj
3 szyby, jedną na zewnątrz, jedną w środku i jedną od wewnątrz budynku, a 6-komorowe to oznacza, że profil tego okna ma po prostu 6 komór. Jakbyśmy zrobili przekrój przez to okno, to by nam się pokazało 6 komór w tym oknie. To są naprawdę bardzo dobre okna, dobrej jakości i zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz i tutaj możecie to zweryfikować, jak zaraz wejdziemy do budynku, że my stosujemy okna od naszego dostawcy, pana Jacka z firmy Oknostyl z Ozorkowa i pan Jacek produkuje te okna w ten sposób, że antracyt jest od zewnątrz, od wewnątrz okna, tutaj w środku również jest antracytowy kolor i od wewnątrz domu też jest antracyt, czyli estetyka no jest bardzo na wysokim poziomie, jeżeli chodzi właśnie o tą stolarkę okienną i tutaj w żaden sposób nie oszczędzamy ani my, ani producent okien i ten antracyt jest z każdej możliwej strony i dzięki temu wygląda bardzo ładnie i spójnie. Zwracam Wam jeszcze uwagę na takie szczegóły w przypadku w ogóle budowy domów, nie tylko szkieletowych, ale w ogóle budowy domów, to na takie rzeczy jak na przykład obróbki blacharskie. Widzicie tutaj, każdy róg budynku jest zabezpieczony, a to właśnie po to, żeby te rogi budynków, które są dosyć narażone na jakieś uszkodzenia, były zabezpieczone. Podobnie widzicie taki kapinos wystający poza obwód budynku, dzięki czemu sama płyta fundamentowa również jest tutaj prawidłowo zabezpieczona. Idziemy sobie dalej naokoło. Tutaj to okno, normalnie to okno, to jest okno od tej 3. sypialni. Ale tak jak Wam wspominałem, zaraz to zobaczycie, tutaj inwestorzy zdecydowali się, że przeniosą aneks kuchenny kosztem właśnie tej 3. sypialni. Ale z zewnątrz jakby tutaj to okno zostało zachowane. Tutaj trwają prace podłączeniowe właśnie jednostki klimatyzacji. Tutaj będzie ta zewnętrzna jednostka klimatyzacji. A tutaj mamy ten kranik zewnętrzny. Teraz oczywiście woda jest wyłączona, przynajmniej tak powinno być. Ale ten kranik tutaj po prostu jest. I tutaj mamy okienko od łazienki, która jest w tym domu. Jeszcze są do wykonania obróbki blacharskie, które tutaj będą i dzięki tym obróbkom blacharskim no nie tylko dom jakby zyska dach, ale również no, zyska tą estetykę i ta bryła nabierze takiego bardzo ładnego kształtu. W ogóle okolica to są takie domki niewielkich rozmiarów, także ten dom bardzo ładnie wpasowuje się po prostu w to otoczenie i nie mam na myśli tutaj tego przenośnego, blaszanego garażu, słuchajcie. Tylko mówię tutaj o zabudowie w tym mieście, bo to jest miasto. Idziemy do wnętrza budynku. Tutaj mamy drzwi wejściowe zabezpieczone takim styropianem. No to właśnie wynika z tego, że no nie chcemy poniszczyć tych drzwi, także zabezpieczamy i taki roboczy taki kijek, taki odbojnik też się udało tutaj zrobić i bardzo dobrze, że to jest. Także chodźmy sobie teraz do budynku. Będziemy starali się jak najmniej tutaj panom przeszkadzać. Zaczynamy od wiatrołapu i na początku tutaj mamy wiatrołap. To, co zwraca uwagę w tym projekcie Space Smart i One Step Smart 70, to, że tu są dosyć wysokie te pomieszczenia, bo mają w okolicach 2,70, dokładnie 2,71 to jest wysokość tutaj na gotowo, czyli jak już będzie na podłodze zrobiona wylewka, to 2,70 powinna być ta wysokość do sufitu. W innych naszych projektach jest około 2,50, także tutaj tego miejsca jest sporo. Tutaj mamy łazienkę. Tak jak mówię, w tym projekcie, jak sobie porównacie go ze stroną internetową, to tutaj jest ta modyfikacja, czyli klienci przenieśli tutaj w róg tego budynku łazienkę i ona ma około 4 metrów kwadratowych. W łazience wszystkie niezbędne sprzęty typu kabina prysznicowa, umywalka, pralka, wszystko to zostało tutaj odpowiednio zaprojektowane, żeby się to wszystko mieściło. Bez problemu w tej łazience nawet i wanna się zmieści, a tutaj mamy dosyć duże okno w łazience, ono się zawsze na pewno przydaje do lepszej wentylacji po prostu pomieszczeń. Także tu mamy tą łazienkę, wióry lecą, to znaczy, że to jest dobra budowa, bo jak lecą wióry, to jest dobra budowa, to znaczy, że coś się na tej budowie, słuchajcie, dzieje. Idziemy sobie dalej i tutaj mamy, słuchajcie, te planowe 2 sypialnie w tym projekcie. Tu jest jedna sypialnia,
tu jest wejście do drugiej sypialni i normalnie w projekcie na tej ścianie tutaj jest aneks kuchenny, natomiast inwestorzy zdecydowali się, że przeniosą ten aneks kuchenny tutaj w ten róg budynku. Jak sobie porównacie ten projekt z tym, co jest na stronie internetowej, to tutaj powinna być łazienka w tym rogu, natomiast ta strefa powinna być sypialnią, natomiast inwestorzy zdecydowali się, że nie będzie to sypialnia, tylko tutaj chcą przenieść cały aneks kuchenny właśnie w ten róg, czyli takiej zamiany po prostu dokonali tych pomieszczeń, także tutaj będzie aneks kuchenny i tego miejsca tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tutaj trwają prace nad skrzynką elektryczną. Tu panowie jeszcze dyskutują na temat klimatyzacji. No, odcinek roboczy, widzicie, jak to wygląda w prawdziwym, słuchajcie, świecie. Tutaj mamy miejsce na szafę w tym miejscu, więc można spokojnie zrobić sobie tutaj taką szafę w zabudowie i naprawdę dużo rzeczy tutaj można zmieścić. A tutaj mamy, słuchajcie, tą jedną sypialnię i to będzie sypialnia, nazwijmy to, rodziców, a tu za ścianą będzie sypialnia dziecka naszych klientów. I tak to, słuchajcie, wygląda, jeżeli chodzi o to pomieszczenie. Na końcu filmu powiem Wam, jakie wymiary ma każde pomieszczenie. Także nie uciekajcie, zostańcie do końca. Przepraszam, sorry chłopaki. I przejdę sobie tutaj. I tu jest drugi pokoik. I tak on tutaj wygląda, jak się do niego wejdzie. Duże okna uchylne, otwieralne. I ten pokoik bez problemu pomieści łóżko, pomieści biurko, pomieści szafkę, ale no też oczywiście zaznaczam, że nie jest to, słuchajcie, dom jakichś dużych rozmiarów, więc jakby tutaj możliwości aranżacyjne są w pewnym stopniu ograniczone, ale jeżeli chodzi o spełnienie podstawowych potrzeb po prostu życia i mieszkania, to jak najbardziej ten dom dla takiej rodziny 2+1 uważam za świetną alternatywę na przykład dla mieszkania w bloku. No i tutaj mamy to wyjście na taras. Proszę bardzo, tak ono tutaj wygląda. Można wyjść na ten taras zarówno tym wyjściem, jak i tutaj. Te okna są zrobione właśnie w systemie odstawno-przesuwnym, czyli ta część okna jest stała, ta i ta część okna, one są stałe, natomiast ta część okna idzie do wewnątrz i odsuwa się tutaj na bok. Podobnie jest z tą częścią. Może zademonstruję Wam, chociaż widzę, że jest to folią zabezpieczone, żeby się nic tym oknom nie stało, ale spróbuję delikatnie tak otworzyć i żeby Wam po prostu pokazać, o co chodzi w tym systemie odstawno-przesuwnym, czyli widzicie, że to okno się tutaj po prostu suwa. No i domykamy okno, zamykamy klamkę i mamy tutaj zrobione. Tutaj kolega pracuje nad elektryką. Schemat elektryczny, bardzo ważna funkcja i elektryka w każdym domu się na pewno po prostu przyda. No i słuchajcie, zgodnie z obietnicą powiem Wam teraz, jakie wymiary mają poszczególne pomieszczenia, jeżeli chodzi o ten dom. I teraz tak, jeżeli będziecie patrzyli na stronę internetową, czyli klasycznie bez żadnych zmian, jeżeli chodzi o ten projekt, to wiatrołap ma w okolicach 1,6 m². Te sypialnie, które widzieliście w tym budynku, mają około 7,5 m². Salon z aneksem kuchennym ponad 23 m². I teraz ta sypialnia, nazwijmy to główna, rodziców, która tutaj została zamieniona na aneks kuchenny, to ta sypialnia ma 10,4 m², a łazienka, którą widzieliście, ma 4,88 m². Cały budynek ma 70 m² powierzchni zabudowy. I tak jak widzieliście na tym filmie i możecie zobaczyć na rzutach na naszej stronie internetowej, zmieściły się tutaj na powierzchni parteru, bo jest to dom parterowy, co jest, uważam, bardzo, bardzo ważnym aspektem w rozmawianiu o domach i zwłaszcza tych kompaktowych, tych 70-kach, że jest to dom parterowy, a zmieściło się na 70 metrach aż 3 niezależne sypialnie, salon z aneksem i łazienka, więc uważam, że jest to naprawdę świetna alternatywa dla mieszkania w bloku.
Tutaj inwestorzy dokonali pewnych drobnych modyfikacji w postaci zamiany jakby funkcji tych pomieszczeń. Widzieliście dom w trakcie budowy. Jeżeli jesteście zainteresowani, żeby zobaczyć ten dom, jak już będzie w pełni wykonany, no dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, a ja porozmawiam z inwestorami, uśmiechnę się do nich i jak dom będzie już skończony pod klucz, to wtedy tutaj chętnie przyjadę z kamerą i nagram taki odcinek dla Was, już nie roboczy, ale z pokazania tego domu, jak już jest wykonany na gotowo. Jeżeli byście byli zainteresowani, ile ten dom za moimi plecami kosztuje, to wejdźcie na naszą stronę internetową www.housesmart.pl w zakładkę projekty i wyceny. Coś wam pokażę. Tutaj jest samochód nasz służbowy i tutaj macie adres strony internetowej, gdybyście chcieli zobaczyć. O, sfokusuję kamerę na ten adres. Czyli wchodzicie na tą stronę internetową housesmart.pl i tam klikacie zakładkę projekty i wyceny. Wybieracie sobie dom Space Smart 70. On jest na samej górze, także od razu go zobaczycie. Klikacie sobie w ten dom i macie konfigurator i wszystkie ceny są podane na stronie. Zaznaczacie te opcje, które Was interesują i strona Wam od razu wylicza cenę. I słuchajcie, to co na stronie, to w umowie, także śmiało możecie się tą stroną posiłkować przy swoich kalkulacjach i zobaczycie, że jak będziecie podpisywali z nami umowę, ja przyjeżdżam na działkę, to w tej umowie jest dokładnie to, co na stronie. To jest bardzo ważne w przypadku planowania swoich budów. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Samochody jeżdżą, jesteśmy w środku tego miasta, wracamy do pracy. Trzymajcie się, cześć! HouseSmart. Jesteś u siebie.